Dzień dobry, witamy w kombinacie rolnym Kietrz. Witam Cię, Rafale. Cześć. Pracujemy przyczepą Bergman i wieloma innymi sprzętami. Żniwa w pełni. Jak to u Was wygląda teraz? Witam serdecznie, nazywam się Rafał Kleniewski. Zajmuję się ekipą 4 kombajnów, które pracują w pełni. Są to kombajny klas Lexion 8900 o bardzo dużej wydajności. Skąd pomysł na to, żeby pojawiła się u nas tak duża przyczepa o tak wielkim gabarycie? No właśnie stąd, że ta wydajność już przerosła nasze mniejsze przyczepy. Tu mamy przykład mniejszej przyczepy przeładowczej. I one są zbyt małe, nie poradzą sobie. Radzą sobie, jak najbardziej one są w stanie sobie poradzić, tylko jest taki problem, że obsada ludzi jest coraz większa przy dużej wydajności kombajnów. Duża przyczepa przeładowcza pozwala nam na mniejszą obsadę ludzi. Ale macie górzysty teren. Czy to nie przeszkadza w tym, że ta przyczepa jest duża? Jakie ciągniki muszą z nią pracować? Tak, zgadza się, jak widać na załączonym obrazku, górzysty teren. Obecnie przy przyczepie pracuje ciągnik 8R410, który posiada około 420, od 410 do 420 koni mechanicznych. Doskonale sobie radzi, można zbliżyć, teraz podjeżdża pod górę. Ona wcześniej pracowała z Fendem 1050. Też sobie dawał radę? Jak to wyglądało? Jak najbardziej, pracowała przez jeden dzień też na górzystym terenie. Praca, jeżeli chodzi o wydajność, wyglądała bardzo podobnie. Oczywiście jest zauważalna różnica, około tych 100 koni. Mniej tutaj na korzyść Fenda, ale doskonale wszystko sobie daje radę. Mówiłeś o ekipie, grupie kombajnów, czyli to nie jest jedna ekipa, jest ich więcej. Jak to jest podzielone w waszym obecnie na tą chwilę w kombinacie rolnym Kietrz pracuje 15 kombajnów. Na jakim areale? Cały areał gospodarstwa to jest ponad 8000 hektarów. Obecnie pracujemy przy zbiorze pszenicy ozimej i tutaj ten areał wynosi 3,5 tysiąca hektarów. 15 kombajnów, zostało nam około 1000 hektarów na dzień dzisiejszy do zbioru, także żniwa w pełni. Jak pogoda w tym roku? Mocno przeszkadza? Mocno to doskwiera? Tak, pogoda troszeczkę nam dała się we znaki. Przyczepa jest w gospodarstwie ponad tydzień. Przyczepa w gospodarstwie. A pracowała ile dni? Około 2 tygodni już, a pracowała tylko 3 dni pełne. Miejmy nadzieję, że zostanie do końca żniw, bo naprawdę przydaje się w gospodarstwie. A rozładunek, bo wiem, że macie delikatnie ograniczoną tą prędkość rozładunku. Dlaczego nie chcecie wysypywać pełną? Jak najbardziej można zauważyć teraz, że rura wysypowa jest dość szeroka i ten wydatek, który wydajemy obecnie, jest o 1/3 zmniejszony, ponieważ obawiamy się o to, że mogłaby przesypywać przyczepy, na które zostaje załadowywany materiał żniwny. Walczymy o karze ziarno. Tak, dokładnie. Ogólnie kombajny. 4 kombajny na Twoim areale. Czyli macie podzielone po 4 kombajny, czy inne pola jest większa grupa? Jak to wygląda? Tutaj jest przykład 4 kombajnów. Jedna grupa ma 7 kombajnów, to są starsze kombajny, które pracują u nas w gospodarstwie już od wielu lat, wspomagane przez usługodawcę. Czyli nie tylko kombajny własności gospodarstwa, też dodatkowo najmujecie? Kombajny nasze własne kombinatu to jest w ilościach sztuk 11. Czyli sporo tych hektarów jest do obrobienia, że Wasze kombajny nie wystarczają. Jakie jeszcze maszyny na czas żniw wynajmujecie? Przyczepy, o których wspomniałem, przyczepy przeładowcze są wynajęte tutaj na tym polu i cały transport samochodowy, który odwozi nam na elewator ziarno, jest też podnajęty. Spore gospodarstwo to też musi się mierzyć z ogromnymi problemami. Jakie to są takie największe problemy w gospodarstwie względem mechanizacji, powiedzmy? Pogoda. Tylko i wyłącznie. Pogoda jest największym problemem. Oczywiście jak najbardziej, no, mechanizacja to są tylko maszyny, to się psuje też.
A jak wygląda serwis? Jak u Was jest to normalne. rozwiązane? Serwis jest jak najbardziej w najlepszej gotowości przygotowany. Ale macie- Mają akcję serwisową teraz chłopcy Aha. w klasie. I tu przykład dzisiaj mogę podać. Zgłoszona awaria o 7 rano, jest godzina 11. Kombajn już jest w łanie, Naprawiony. już może pracować. A gospodarstwo posiada swój jakiś serwis? Tak, posiadamy swój własny serwis, ale no niestety nie wszystko jesteśmy w stanie naprawić i zrealizować. Dzień dobry, Panie Marku. Jest Pan dyrektorem do spraw Produkcji roślinnej znajdujemy się w kombinacie rolnym Kietrz. o powierzchni. Jaka powierzchnia gospodarstwa? Gospodarujemy tutaj w Kietrzu na powierzchni około 8,5 tysiąca hektarów. Jak to wygląda? Jak procentowo wygląda udział zbóż w gospodarstwie? W gospodarstwie uprawiamy 4 podstawowe rośliny towarowe, pszenicę ozimą na areale około 3,5 tysiąca hektarów, kukurydzę na areale 1500-1600 hektarów, z czego połowa prawie jest przeznaczona na silosowanie. Kolejną rośliną taką znaczącą to jest burak cukrowy, którego uprawiamy około 1400 hektarów. No i rzepak na areale około 750 hektarów. Jak wydajności w tym roku? Pogoda doskwiera, ale czy to przeszkadza? Wydajności są bardzo dobre, ponieważ w rzepaku zrobiliśmy w tym roku rekord w przeliczeniu na 9% wilgotności, to jest 54,6 kwintala z hektara. No i pszenica zapowiada się też bardzo imponująco. No niestety z jakością jest coraz gorzej po tych deszczach tygodniowych, ale no, zawsze coś rolnictwu doskwiera. Jak nie pogoda, to... Czyli inne generalnie czynniki. gospodarstwo się rozwija, w dobrą stronę to idzie. Jak wyglądała w ogóle historia tego gospodarstwa? Tak króciutko. Kombinat powstał w 1961 roku z kilku państwowych gospodarstw rolnych. Na początku był to areał około 7 tysięcy hektarów, całkiem inna, dużo mniejsza struktura pól. Przez lata, poprzez przejmowanie ziem z Państwowego Funduszu Ziemi, doszliśmy czy moi poprzednicy doszli do tego areału, jaki mamy obecnie. No i też zmieniała się powierzchnia pól, ponieważ te pola komasowano, wymienialiśmy się z rolnikami. W miarę I możliwości w miarę scalane te działki możliwości były. scalane te działki, aż doszliśmy do takiego wyniku, jak jest teraz, gdzie średnie pole to jest około 100 hektarów. A największa działka? Największa działka to jest 260 hektarów. Robi wrażenie taka działka. Tak, jest na czym popracować. Niech mi Pan powie, największe maszyny w gospodarstwie. Jakie ciągniki tutaj pracują? Największe moce? Z największych maszyn, no to traktory John Deere RX o mocy ponad 600 koni. Kombajny, tak jak tutaj możemy zauważyć, Lexion, klas Lexion 8900. Generalnie no, w gospodarstwie można u nas zobaczyć w zasadzie wszystko to, co jest największe, ponieważ na takich polach jak tutaj 200 hektarów blisko, no jest gdzie się rozwinąć, jest gdzie wykorzystać potencjał tych dużych maszyn. Inwestycje w gospodarstwie. Co roku nowe maszyny muszą dochodzić. Jak to wygląda? Duże inwestycje są czynione w gospodarstwie? Tak, co roku staramy się część zysku przeznaczać na inwestycje, wymiana parku maszynowego, rozbudowa ośrodki trwałe, typu budynki, silosy zbożowe. Rocznie przeznaczamy około 10 czy nawet ponad 10 milionów złotych na nowe maszyny. Te, które wychodzą z eksploatacji, przeznaczamy na sprzedaż, zakupujemy nowsze, bardziej wydajne, czy po prostu wymiana sztuka za sztukę. A jaki jest taki procentowy udział? Te 10 milionów, to jaki to jest procentowy udział w gospodarstwie? To jest różnie w zależności od roku. Ciężko w tej chwili mówić o takich liczbach. To jest no, przy takim średnim roku to jest około połowa zysku. Okej. Cała reszta to są koszty na następne lata. No Dokładnie. i wypłaty pracowników. Dużo pracowników w gospodarstwie jest? W gospodarstwie zatrudniamy około 300 osób, z czego gro pracowników to są pracownicy produkcji zwierzęcej. Oprócz tego mamy też, można tak powiedzieć, satelitę. W 2013 roku przejęliśmy stadninę koni huculskich w Gładyszowie, gdzie tam jest prawie 300 koni i 900 hektarów łąk. A brakuje ludzi do pracy?
Na chwilę obecną jeszcze nie. Jeszcze. Aczkolwiek, znaczy mówię tutaj o produkcji roślinnej czy o operatorach w produkcji roślinnej. Natomiast w produkcji zwierzęcej już powoli takie problemy zauważamy. Cześć Andrzeju. Cześć Dawidzie, Zielona witam. krew w tobie, a zielona maszyna za tobą. Zgadza się? Jak ci się to podoba? Robi wrażenie. Piękne miejsce, jesteśmy na pograniczu Polski, Tak. kawałeczek dalej Czechy. 200 hektarów w jednym kawałku. Piękna sprawa, 4 kombajny, 3 przyczepy przeładowcze, w tym jedna ta właściwa. Największa. GTW 430, 3-osiowa, piękna wydajność. Daje sobie radę? Jak to twoim Spokojnie, zdaniem tutaj wygląda? mamy dużego John Deere'a zaczepionego i faktycznie sprawnie to pracuje, bo nie tylko chodzi o wydajność maszyny w trakcie przeładunku, ale również sprawne poruszanie się po polu, a jak tutaj widzimy teren górzysty, czyli ten zapas koni mechanicznych jest niezbędny, jest konieczny. Andrzeju, kilka szczegółów o tej przyczepie. Jaki czas rozładunku? Bo tutaj nie działamy na 100%. A właśnie, problem Dlaczego? polega na tym, że ta maszyna jeszcze nie została doposażona w system kamer, co opcjonalnie jest dostępne i operatorzy przy tak sprawnym wyładunku nie są w stanie tego szybko reagować z kierowcami tirów i Ciężarówki stwierdzili, są że za małe. jedziemy wałek na 1000, ale połowa obrotów, czyli 570 obrotów, czyli o połowę wydajność, jak również jeszcze przykrycie ślimaka poziomego zredukowane do 3/4. Tak to pracujemy w tym momencie. Wspomniałeś mi o zawieszeniu hydraulicznym. Czy ono w tym tutaj terenie ma znaczenie? Jak to Ma wygląda? znaczenie, gdyż zawieszenie hydrauliczne wbrew panującej opinii, nie poziomuje maszyny, tylko zachowuje stabilność. To są dwa układy niezależne, lewa i prawa strona i tak jak tu widzimy, teren górzysty na bocznym skłonie, jeżeli to będzie na parabolach resoru, ta maszyna będzie z wysokim ładunkiem miała tendencję jeszcze bardziej Do się przechylania położyć, a hydrauliczne zawieszenie ją po prostu trzyma. Jakie Twoim zdaniem opcje dodatkowe jeszcze można wrzucić do tej maszyny, które będą działały pozytywnie w tym terenie? Co jeszcze takiego? Czy Bergman jest na wszystko? Myślę, że Bergman pod względem technicznym jest bardzo przyjazny. Centralne smarowanie uważam za taką opcję fajną, gdyż punkty smarownicze są smarowane w trakcie pracy. To nie jest suche posmarowanie łożyska, które stoi pod warsztatem, tylko łożysko w trakcie pracy obracające. To rozprowadzenie tego smaru jest dużo dokładniejsze, także myślę, że centralne smarowanie. System monitoringu w tych maszynach to na pewno jest ważną rzeczą, a całą resztę ta maszyna ma seryjnie. Andrzeju. Hydrauliczna plandeka i tak dalej. Nie ma co gadać, trzeba działać. Miękki start, power band. To jest najważniejsze. Czyli co to daje? Co to zmienia, powiedz mi, w tej przyczepie? W każdym momencie na dużych, małych obrotach mogę rozłączyć ten napęd, jak również załączyć. To jest 5-rzędowy pas powerband z hydraulicznym dociskiem, mięciutko czyli startuje. sprzęgiełko ładnie startuje. No dobra, a jesteśmy jeszcze przy tym wyładunku. Jak te ślimaki w środku, jak to wygląda? One są jakieś specjalne? Jeszcze o tym Dokładnie, wspomnij. też żeśmy o tym nie wspomnieli. Ślimak poziomy, ten, który na dole, on jest z tyłu, drobne uzwojenie. Im bliżej przodu jest coraz większa przestrzeń między uzwojeniami. Daje nam to, że maszyna w miarę w poziomie się opróżnia. To nie jest tak, że ona się opróżni całkowicie w poziomie na całej długości, ale dzięki temu uzwojeniu jest ta tendencja zminimalizowana. A powiedz mi, czy ta maszyna dociska ciągnik? Jak to wygląda, to rozłożenie tej masy? Rozłożenie masy. Seryjnie jak widać przy pełnej maszynie mamy 4 tony nacisku pionowego na dyszel. Wiadoma sprawa, jeżeli oczywiście jest to wyliczone, to nie jest przypadek, w którym miejscu to się znajduje. To wyliczenie jest zrobione przy maksymalnym obciążeniu, czyli tak jak tu widzimy, z przodu jest ładunek i w tym momencie ta maszyna dociska maksymalnie 4 tony. Bo tak to jest homologacyjnie dopuszczone. To żegnamy się już chyba ostatni raz, bo trzeba działać. Trzeba działać, uciekamy do pracy.